Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj taki troszkę inny temat, mianowicie największy hejter. Tak, Twój największy hejter, Twój największy krytyk w Twoim życiu. Wiecie co, bardzo często, kiedy ludzie coś takiego słyszą, to od razu w głowach włącza im się jakaś postać, ktoś, kogo uważają za tego największego hejtera, który zawsze tam musi, wiecie, jakąś krytykę przywalić. Cokolwiek byś nie zrobił, zawsze wszystko jest źle. To nie odpowiada, tamto nie odpowiada, masz źle ubrania, masz to, tamto i tamto i tamto. I zawsze pojawia się ta taka postać od razu ludziom w głowie. Jednak ja wam powiem dzisiaj coś innego. Moi drodzy, ludzie mają około 60 000 myśli na dzień. 60 000 myśli. Ogólnie 2/3 tych myśli, 2/3 jest negatywna. Wiecie, ile to jest? To jest 40 000 myśli negatywnych. Gdzie ludzie bardzo często o sobie myślą negatywnie. A, bo to mi się nie udało, albo tu mi to nie wyszło, albo tu wyglądam tak, albo tu tak, a może tu coś bym poprawił, a może tam bym coś poprawił. Cały czas jest to niezadowolenie. Teraz pomyśl sobie, gdybyś nagle ustawił wokół siebie 40 000 ludzi i każdy z tych ludzi powie ci jakieś negatywne zdanie. Jak byś się wtedy czuł? Jak byś się wtedy czuł? No czułbyś się do bani. Czułbyś się całkowicie zdołowany, z energii wypompowany, bez motywacji, bez niczego. To dlaczego my to sobie sami robimy? Nie mówię, że wszyscy tyle mają negatywnych myśli, ale ogólnie było to kiedyś gdzieś badane przy ludziach, no i rzeczywiście bardzo, bardzo dużo tych negatywnych myśli było w ciągu dnia, które się pojawiały. I u większości ludzi tak jest. Może nie u wszystkich jest to świadome, ale kiedy teraz na moment przystaniesz przy tym, zatrzymasz sobie ten film na pauzę i pomyślisz sobie momencik nad tym, jakie masz myśli tak w ciągu dnia. Czy czasem nie masz jakichś negatywnych myśli? No właśnie. I tutaj leży pies pogrzebany, ponieważ dlaczego my sami sobie to robimy? Ponieważ tym największym hejterem, tym największym krytykiem jesteśmy my sami dla siebie. Brzmi to bardzo śmiesznie, ale tak jest. I czasem potrafimy być naprawdę bardzo twardym krytykiem czy hejterem, jak to tam kto woli nazywać. Ale tak jak mówię, pierwsze co pojawia się ludziom zawsze ten obraz, jakiś człowiek. To tam jest mój największy wróg, który mnie tam krytykuje. A tak naprawdę to wystarczy spojrzeć w lustro przeważnie. I pokaże nam się obraz tego największego krytyka. Jaka rada? Co z tym zrobić, moi drodzy? Po prostu to zamienić. Odwrócić to. Przestać myśleć negatywnie. Myśl o sobie pozytywnie. Patrz, wstajesz na przykład rano, idziesz do lustra, patrzysz na siebie. No i upań to jest bardzo, wiecie, upań to jest taki temat w sobie, ponieważ jakaś pani wstanie i pójdzie do lustra i pomyśli sobie, o Boże, jak ja wyglądam, tutaj te włosy, tu jeszcze makijaż nie zrobiony, o tu tamto, a tu, a Boże, a może jeszcze za dużo kilogramów na sobie, oj tu znowu zmarszczka, oj tu siwy włos. I to już jest problem. Facet to znowu inaczej. Wstanie, pójdzie do lustra, popatrzy, mówi, wyglądam zarąbiście. 50% facetów wygląda gorzej. Także to znowu u faceta jest troszeczkę inaczej. Także zamieńmy te myśli na pozytywne. Czyli teraz, drogie panie, wstajesz rano, idziesz do lustra, mówisz, o jak ja pięknie wyglądam, fajnie się wyspałam, super, tutaj sobie tylko włoski fajnie poprawię, będę jeszcze lepiej wyglądać. Ewentualnie jak się malujecie, to umaluję się, będę jeszcze piękniej wyglądać. Och, jaki piękny, super dzień będzie. Rozumiecie, o co chodzi? Wymienić te negatywne rzeczy na pozytywne. To, co do tej pory ci głowę zaprząta, co jest naładowane negatywnie, zamień to na pozytywne rzeczy. Jakieś tam, nie wiem, inne problemy, mówisz tam, no nie wiem, co tam jutro tego przyniesie. Powiedz sobie,
A palicho, co będzie jutro, to będzie jutro. Dzisiaj jest dzisiaj, ja dzisiaj żyję pełnym szczęścia. I mam po prostu wywalone na to wszystko, co jest. Żyj chwilą, ciesz się po prostu tym momentem. Wiecie, że my tak już od bardzo dawna żyjemy praktycznie? Większość ludzi zawsze nam zadawała pytania: o, co wy tam będziecie robić później, jak będziecie starzy, jak tego... My na to nie mamy odpowiedzi, ponieważ my sobie nawet nigdy tym głowy nie zaprzątaliśmy, chociażby na moment. Bo po co? Pamiętajcie, że my też nigdy nie wiemy, ile nam czasu zostało. Po co ja mam sobie teraz głowę zawracać, się stresować, co będzie za 20 lat, czy za 30 lat, jak ja nawet nie wiem, czy ja do tego czasu jeszcze dożyję. I po co ja się mam stresować tym, co będzie za ten czas? Widzicie sens w tym? To nie ma przecież sensu. Patrzcie, każdy dzień ucieka nam bardzo szybko. Ktoś by powiedział: no dobra, mam jeszcze 40 lat życia plus minus. Brzmi dobrze. Ale jak ci ktoś powie: no wiesz, że to tylko jeszcze 40 wiosen, no to już nie brzmi tak dobrze. No, wtedy już jest mniej. Także korzystajmy z tego czasu, który mamy i odwróćmy te wszystkie negatywne myśli na pozytywne. Przestańmy się ładować tą negatywnością ze wszystkich stron po prostu i czerpmy z życia, z każdego dnia. Każda jedna mała rzecz. Jak coś śmiesznego się dzieje, coś fajnego, zawsze się uśmiechnij. Sam uśmiech na twarzy już zmienia nasze hormony szczęścia w mózgu. To jest potwierdzone naukowo, że sam uśmiech już ci dodaje hormonu szczęścia. Zmienia się całe otoczenie. Ludzi, których spotykasz i potraktujesz ich uśmiechem, to jest zaraźliwe, to od razu na nich działa. Zaraz się zmienia po prostu ich twarz i zaczynają na ciebie inaczej reagować. Taką moc ma uśmiech. Dlatego od teraz nie tak chodzić, tylko tak chodzić. A jak ktoś się nie umie uśmiechnąć, można sobie ołówek wsadzić między zęby i chodzić z ołówkiem. O tak, czekajcie. Nie mam ołówka, mam młotek. O. O, od razu uśmiech na twarzy. Ołówek lepszy, z młotkiem nie chodźcie, bo to tak będzie dziwnie wyglądać. Jak rekin młotogłowy. Także, moi drodzy, uśmiechamy się, żyjemy i nie myślimy negatywnie, ponieważ to nie ma sensu. Sami siebie po prostu dołujemy, nasze emocje obniżamy i tak dalej. Także od dziś uśmiech na twarzy i lecimy z tym życiem dzień po dniu, korzystamy z każdego dnia i cieszymy się po prostu. Także ja wam życzę super miłego dzionka, pełnego uśmiechu. Tyle na dziś. Trzymajcie się, hej!